Czy ja dziś spałam? No, dzisiaj dobrze spałam. Chociaż już na jakimś etapie myślałam, że znowu nie będę spała, bo nie mogłam zasnąć, ale udało się. A że pauza dzisiaj długa, 12 godzin, bo mamy fix awizo na rozładunek na 9. Po prostu tak pasuje pojechać o 2, żeby też nie tracić za bardzo czasu pracy, bo trzeba będzie się jeszcze załadować później. Tak więc znowu dzisiaj nocka. Nie taka długa strasznie, ale zawsze nocka, więc żeby nie podjadać byle jakich rzeczy, chociaż za tym razem ja nie mam żadnych byle jakich rzeczy do jedzenia. Tak czy inaczej, dla odmiany łosoś. Moja lekarka mówi, że, zresztą każdy lekarz chyba mówi, że jedzenie jednokierunkowe, czyli cały czas tego samego jest niedobre, no ale wciąż lepsze zdrowe jedzenie tego samego niż jedzenie niezdrowego, więc... O Jezu, ale spałam. No. Ja nie mogłam spać aż do 6. Dopiero o 6 już tak się wkurzyłam. Myślę, kurde, jak kolejną noc nie prześpię, to będzie naprawdę problem. No i tak się położyłam na płasko. Tak się skupiłam na uspokojeniu i zasnęłam. Na uspokojeniu, na takim oddechu. Mam jeszcze inne warzywa w zamrażarce, ale z jakiegoś powodu ta fasolka mi najbardziej pasuje. Ktoś za nami stoi, powiem wam, że wygląda, jakby dosłownie się opierał. Jak już tak jesteśmy, to obczajmy, czy wszystko ok. Ale chłop ze stanął, to... Tam jest 10 centów, może nie widać, ale jest. Że wszystko ok. Nie ma problemu. Tu są takie rajki akurat bardzo fajne, bo są szerokie. Natomiast nie są to bardzo takie... Znaczy widzicie, tak czy inaczej stoję i ja. I on stoi na tyłach, więc wszystko jest dobrze. Ja jeszcze stoję przed przejściem dla pieszych i mam szeroko. Takie rajki by mogły być wszędzie. O, tu są jakieś kosze. O, koło tak jest. Widzicie, jakbym wiedziała, że to jest kicia, to by mnie troszeczkę zasiadała. Zawsze w takiej sytuacji się boję, że wyrzucę razem z kluczykiem. To jest głupie, żeby tak robić. Klucz powinien być w osobnej ręce. No, patrzcie, to wszystko są rajki tutaj, akurat już dla autobusów, ale stoją ciężarówki. No bo gdzie miałem stać? Poszłam sobie do restauracji, zamknięta. No niestety zamknięta. Kończąc temat bezpieczeństwa, w takim zawsze się łatwiej stoi, zawsze się lepiej stoi na oświetlonym parkingu niż na zgaszonym. Natomiast już niestety widać po internetach, że to światło nie jest jakimś takim czymś, co odstrasza złodziei. Może nawet myślę sobie, że o, tutaj będzie nam dobrze pracować, bo jest dobrze oświetlone, a i tak nam nic nie zrobią. To jest jakaś taka straszna rzecz w tym transporcie w Europie, że ci złodzieje to w ogóle nie są ścigani. Raz na jakiś czas zrobią akcję, później tak ich wypuszczą. To jest takie strasznie kiepskie. No piękny Volvi, piękny, nawet się troszkę sam umył. No dobra, zobaczmy, czy tutaj gdzieś dostaniemy kawę. To była restauracja. Tutaj widzę, że są toalety. Wychodziłam tam. Więc jest dobrze i kawa też na pewno jakoś będzie. To chodźmy jeszcze po tą kawę i jedziemy. Ha, jak zwykle pomarańcze. Ach, no tak, jest wszystko pozamykane. No tutaj coś można kupować, a tam jest kasa. Hola. Is it do you have coffee? Coffee. Yes, so can I have coffee? Espresso, coffee meal, No milk, but grande. americano. Sí. Cash. Carta. Oh, no sugar. Gracias. Buenos días.
To była ta sytuacja, w której zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku dobrego dnia i coś powiedziałam bon dias, a co to tak średnio, bon dias. Przypomnę. Ja się przestraszyłam, to ktoś tam w toalecie. Tak się przypominają mi takie TikToki, że moje zachowania społeczne w jakichś nagłych sytuacjach, chociaż to nie była nagła sytuacja, bo wiedziałam, że tu kawę dostanę. Ale się zaskoczyłam, że się uśmiechnął chyba, może dlatego. W każdym razie mamy kawę. Taka kawa tutaj kosztuje 2 euro. Normalnie to espresso kosztuje zazwyczaj euro 10, euro 20, euro 30 przy autostradzie. Ale my jedziemy, to sobie wziąłem taką troszkę dłuższą, ale nawet tutaj, gdzie mam palec, kończy się kawa. To jest americano po hiszpańsku. Oni tutaj wiedzą, że nie ma się co rozpijać. Ma być shot i tyle. Nawet jak chcesz długo, to i to jest, ale ona jest dobra, bardzo dobra. W Hiszpanii, według mnie, najlepsza kawa w całej Europie. Dla mnie takie jest moje zdanie. No, to teraz już myślę, że jakby jedziemy. Dosyć długie jest to zbieranie dzisiaj, ale to przez to, że nastawiłam budzik na pierwszą. Tak cały czas patrzę na nawigację. Będziemy jechać nocą, korki się raczej, myślę, nie zapowiadają. Po drodze pauza. Skąd jakiś kierowca? Cała sztuka polega na tym, żeby przyjechać na czas, troszeczkę wcześniej. Ja akurat celuję godzinę wcześniej specjalnie, ale żeby nie stracić właśnie tego czasu pracy. Pozostała tylko 1/9, to znaczy, że tylko jeszcze dzisiaj właśnie mogę mieć te 15 godzin pracy. Ale tak trzeba szanować każdą godzinę. Już Wam pokazuję, jak nasza trasa wygląda na dzisiaj. To Wam pokazuję teraz właśnie w telefonie. Nie jedziemy przez Barcelonę, tylko sobie tutaj lecimy tą C17. Ja jakoś lubię tą drogę. Ona w sumie troszkę, a nie, bo tu jest 125 już? A C25. A C17 jest tutaj trochę niżej pewnie. W takim razie. Jakoś lubię tam jeździć. Zawsze mi szkoda, że zawsze tam jadę nocą, bo tam są bardzo ładne tereny. I Lleida też bardzo ładne. Nawet mam jeszcze co jechać. I wygląda to tak właśnie, że będziemy w tej chwili na 7. Czyli nawet jeszcze dalej troszeczkę przed czasem będziemy. Wodę mam. Jezu, mało wody piję. Każdy kierowca zawodowy ma taki sam problem. I to jest, wiecie co najgorsze w tym wszystkim? Że woda ma generalnie gigantyczny wpływ na zdrowie kręgosłupa. I jednocześnie kręgosłup, który jest ważny dla wszystkich, no ale kierowcy jednak przez to, że poza siedzącym trybem życia, jak większość naszego społeczeństwa, mają jeszcze wibracje i mają takie, wiecie, podskakiwania. To nie dość, że ten kręgosłup musi pracować, to jeszcze po prostu cały czas siedzi i się nie rusza, to jeszcze cały czas takie są ruchy, które rzeczywiście te dyski, krążki, chrząstki pomiędzy kręgowe, no strasznie eksploatują. I póki jeszcze rzeczywiście kręgosłup jest młody, to nawet jak jest odwodniony i te chrząstki są takie, wiecie, suche po prostu, nie są takie fajne, sprężyste, no to dalej sobie radzi, ale to z wiekiem później wychodzi. Więc kierowcy, pamiętajcie o tym, żeby pić wodę. Ja wiem, że to są takie słowa, każdy mówi, a praktycznie nikt nie robi, ale to dalej trzeba mówić, bo przynajmniej choćby, żeby raz na jakiś czas się porządnie nawodnić, żeby te chrząstki międzykręgowe nabrały sobie porządnie wody. I to jest ciekawe, bo tak wszyscy mówią woda, ale rzeczywiście jak człowiek zaczyna pić te 2 litry wody dziennie, to czuje różnicę na tym kręgosłupie. Spróbujcie. Teraz spróbujmy jeszcze kawy. I co? Muszę Wam powiedzieć, że ta nawigacja... Oczywiście zapomniałam kable kupić, bo jak jeżdżę na aplikacji, to już nie myślałam o tym, żeby kabel kupować. A też pobranie nowej mapy to jest kilka dobrych giga, to mi szkoda internetu za granicą, ale przez to, że mi nie świeci, a jest tam, to mnie denerwuje, więc damy ją tu i pójdzie gdzieś tam później indziej. Myślę, że możemy startować. Zapamiętajmy, że wystartowaliśmy 6 po, czyli plus 15, czyli 17:06 musimy najpóźniej skończyć pracę. Jak to w ogóle brzmi, wiecie, dla takiego człowieka pracującego 8 godzin dziennie, nie? Że zaczynam pracę o 2 i mówię, no, tylko żebym się wyrobiła do 17, bo tylko tyle mam czasu. No, tak jest. Dobra, nie ruszyliśmy do tyłu, ale ta ciężarówka to zawsze trzyma. Przeszło.
tu skok po prawej, nie widać, ale jest. Taki na 30 centów. Gdzieś sobie to może poradzimy. Czy nie? Już nie opowiadajcie, że o 6 rano ja nie stanę na stacji. Tam ktoś stoi. Pewnie trzeba będzie jechać na kolejną stację albo cofnąć na to. Zdążę, czy mi ktoś podjedzie zaraz pod dupę? Czy tam nie było żadnych słupków jakichś? Chyba nie było, nie? Po prawej. Albo? Nie ma żadnych. Dobrze idzie cofanie, to aż się boję, czego nie widzę. No i tu jest ok. Tu jest przejście do pieszych. Jesteśmy pod kamerami. Moja teoria o tym, że porządne śniadanie, jak się startuje na noc białkowo-tłuszczowe, po prostu robi robotę. Teraz, żeby mi się zachciało spać, to musiałam na 26 ustawić stopnie. Na 26 stopni ustawić temperaturę, tutaj nagrzać, bo mi się spać nie chciało, a warto się przespać teraz, więc słuchajcie. Stawiam budzik na 40 minut i od razu idę na łóżko. 40 minut. Jest tutaj trochę skos, to sobie zaraz podniosę. Górę. Jeszcze dalej jest mało, to dupę opuszczę. Wczoraj nie mogłam zasnąć, bo cały czas z łóżka spadałam. Musiałam dopiero sobie wypoziomować auto, bo też tam było trochę krzywo. No i od razu było łatwiej zasnąć. No dobrze, widzimy się za 40 minut. No, pospałam, ale powiem wam, że sny to miałam zwariowane. Myślałam, że przespałam, bo obudził mnie budzik 40 minut. No i wyłączyła mnie i teraz tak sobie leżę, nagle się przebudziłam, myślę, o kurde, patrzę, jeszcze ciemno, okej, no patrzę, 48 minut, ale to dobrze. O, trzeba się napić, drugą wodę otworzyć. Łóżko by pościelić, ale tylko trochę, żeby dzień nie był za długi. I w ramach przekąski, słuchajcie, będzie popcorn. Mam taką maszynkę, najtańszą chińską do popcornu. O, muszę zamówić, bo spaliłam ją w końcu, zrobiłam 2 takie. No ale... No, chodzi o to, że robię ten popcorn w ogóle bez tłuszczu, bez soli. I się z tego robi zdrowa przekąska, bo popcorn ma mało kalorii. Jedziemy, bo już pokazuje, że jest 8:15 dojazd. To w sumie tak planowałam. Myślałam, że pójdę jeszcze na kawę, ale mi się nie chce wyjść. Piździ na polu, wieje jak nie wiem. 7 dochodzi, jeszcze ciemno, ale to normal. Teraz się dopiero zrobi. Jasne, około 8. Paliwa nie ukradli, nie? Nie jest wykluczone. Tak już bym mogła powiedzieć, o kurde, ciasto tutaj, ale przecież cofałam, tak przyszedłem też wyjadę. Ale piździ, czyli wieje. No dobrze, zameldowałam się. Widzicie, już chciałam iść do innej firmy, bo to jest dużo różnych firm. Llegó a las 8:30. I co prawda jest nazwa, ale czasami w automotywie to jest jednak tak, że są magazyny inaczej opisane. Stanęłam, że myślałam, że tu będę wjeżdżać. A dobra, to się obrócę na rondzie i wtedy pojadę. Stanęłam w przeciwnym kierunku, wszyscy stawali w tamtym kierunku, a myślę, dużo miejsca jest, ja sobie stanę od razu w dobrym kierunku. Dla siebie. No i się okazało, że dobry kierunek jest dla mnie taki jak dla innych. No nic, ale stoi obok mnie ciężarówka też, się ustawiła w takim samym kierunku jak ja.
No więc teraz to już po prostu muszę się obrócić. Teraz biedny chłop boi, że znowu wjeżdżam do bramy, że nie zrozumiałam jednak. Ale ja akurat zrozumiałam tym razem. Widzicie, 8:30 na meldowaniu się. Całkiem nam to poszło. Pierwsza w lewo. No powiedział poquitino. Nie, jakoś tak to powiedział. Ale widzicie, że ja w sumie chciałam tutaj wjechać, w tą bramę pierwsze. I tam nawet stanęłam i chciałam tu wjeżdżać, ale stwierdziłam, że to jednak nie tu. Sobie stanę z drugiej strony, sobie zajadę z kolei, bo będę mieć... Tu są osobówki po prawej. Albo to tu? Nie. A, bo tam się wjeżdża tędy, dobra. Hiszpańskie poligony industrial są zawaliste, bo mają bardzo dużo rond. Wszędzie są takie poboczne parkingi dla osobówek, co prawda, ale ciężarówkami tam bardzo często też można stawać bez problemu. Teraz będziemy w miejscu, tam gdzie chciałam wejść pierwszym razem, no, ale tam widzicie, tam się trzeba było zameldować. Otwarte. Są tu 3 rampy. Oj, myślałam, że na tym. Obrócimy się, bo by się trzeba było wyłamywać w prawo. A może by nie stykło i może bym bramę wzięła ze sobą. To trochę wstyd. Jeśli jestem dzisiaj, wiecie co, nieporadna do manewrowania. Jak widzę taką lampę jak tutaj, to od razu mi się przypomina, jak byłam mała, nie? Jak byłam mała, jak zaczynałam jeździć w Resersie, to jak były to takie rampy po skosie, jak tutaj właśnie, że jest ciężko po nie cofać. Pierwszy wycofam. Jest teraz na wprost, to teraz się pójdę, otworzę drzwi, będzie trzeba zameldować jeszcze gdzieś tam na magazynie. No więc tyle. Też powinna wyrzucić, tak tu nic nie ma. Dobra, widzę, że 23, co mi gość mówił, się zwolniła. Idę się pierwszy zameldować. Nie będę podjeżdżać. Bo przecież mogą mi kazać odjechać do 23. Czekajcie tu. A nie mówiłam, że się trzeba będzie przenieść, przestawić? Trzeba się przestawić. Trzeba się przestawić. Musimy z kolei na prawą teraz. Nie brakło dużo, żebyśmy przyjechali. Było akurat wolne to miejsce, ale jednak brakło. Co ja dzisiaj robię, to ja nie wiem. Całkiem źle to teraz zrobiłam. Muszę się jeszcze raz obrócić. Dobrze, że jest taka firma, że jest się gdzie obracać, bo to powiem wam, że nie idzie mi to dzisiaj. Manewrowanie. A może to jest jednak ta mądrość, że po nocce to lepiej trzeba sobie upraszczać wszystko, bo jakaby nie była nocka, no to już człowiek jest w drugiej połowie swojego dnia. Jak zaczął w nocy, a jest już dzień. Dobra, nawet mi to wyszło. Idę otworzyć drzwi. No. Będziemy teraz podnosić te boki. Jak obstawiacie? Otworzą się drzwi tutaj, czy nie? Zobaczymy. Co teraz? Otworzy, widzicie?
minie sezon na łańcuchy, to mam wtedy więcej miejsca w schowkach, a jak mam łańcuchy, to mam po prostu strasznie ciasno. Teraz pójdę jeszcze im podnieść i wtedy się zajmiemy tutaj plandeką. Można kitę wziąć. Was zostawię tutaj, tu was może nikt nie ukradnie, nie? Nie dajcie się ukraść, pamiętajcie. Och. Firma zamknięta, to myślę, że nie. Biorę i idę im otworzyć dach. O, widzę, że się potraficie się przypilnować. Te. Dobrze, to otworzymy sobie dachy tutaj na kolejnym etapie. Teraz tylko te boki. To otwieramy tak. A widzicie później po drodze, oczywiście, że już zapomniałam, widziałam małego serku. This is maximum. Maximum. Max, yeah. Tutaj czuję problem z tym mostem. A, może mi się tylko źle wydaje. No, it's open. No, lift up the roof. But I loaded it way and... It's too low. The truck is too low. Okay, and I the can't floor? Put out. Wait, maybe I will put this one down and one more thing I will try, okay? Okay. Because how many centimeters do you need? That Something much. like- I will try to put this down. Okay. No dobra, popodnoszone. Zobaczmy, czy się da coś z tego zrobić. Dobry? No, tak się teraz z tym bawię. You're strong. Ej, siadło wszystko, cały tak siadło. Czekaj, co moją rampę? Nie mamy czas. Ja już kończę. Dobrze, i teraz najbardziej chwalebna część całego transportu, mianowicie skanowanie dokumentów. Uroczyste skanowanie. Gdzie tam podkładka? Dajemy dokumenty tu. Mamy wszystko pięknie podpisane. To jest ważne, że była pieczątka, data. Bierzemy telefon firmowy. Już wam pokażę. I teraz tak, wchodzimy w aplikację LKW Walter. Wchodzimy w transporty. Dzisiaj. Dobrze. Są potwierdzenie rozładunku. Ok. No i robimy teraz zdjęcie. Dobrze, czy to jest jakaś inna druga strona? Teraz jeszcze jedna.
jest okej, nie? Robimy wyślij. Dokumenty w trakcie przetwarzania. 120 punktów Tracker Points za zrobienie. No i tyle. Resztę już się sama robi. Faktura przyjdzie mi też z automatu. Ja już nic nie muszę wystawiać. Nawet nie faktura, tylko nota uznaniowa. Przyjdzie mi, więc widzicie, wygląda tak sytuacja, że to jest to, co bardzo lubię naprawdę, bo na przykład z tamtego roku mam jeszcze taką jedną fakturę 1000 euro niezapłaconą, bo człowiek się śpieszy po prostu, nie? I trzeba było wysłać jeszcze dokumenty papierowe, niestety takich firm jest dużo. I włożyłam, przez paczkomat wysyłałam i włożyłam na odwrót. No i firma mi zwróciła, ale to już minął miesiąc. I się okazało, że ja później wysłałam, ale kurde, dalej zrobiłam literówkę, a raczej cyfrówkę. I te dokumenty nigdy nie dotarły do spedycji. No i powiedzieli, że no dobra, to zapłacą, ale w sumie do tej pory jeszcze nie zapłacili. I ja do nich piszę, przestali odpisywać. Będę musiała po znajomościach szukać, bo to jest duża spedycja dosyć, więc na pewno się ktoś znajomy znajdzie, natomiast właśnie tak jest. Prosta rzecz, a można na takie proste rzeczy coś dalej zepsuć. Ale to by było tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. I ja jadę po kolejny ładunek. Dokąd? Do Niemiec. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz,